Siema, z tej strony Gamma0289, ja was witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Shakesa na S35, 95 level, kochani, tak jest. No, postać jak na razie, że tak powiem, kreuje się na 92 pozycji, więc no, tragedii nie ma też jakiegoś szału, ale na to, że gram naprawdę skromnie, robiąc te 3 paski, nie wydając żadnego tam dodatkowego grzyba na lochy, czy na klaser, no to według mnie jest bardzo spoko. A jeśli chodzi o tą drugą rzecz, właśnie klaser, no to dzisiaj udało mi się zdobyć już wszystkie itemy podstawowe, jakie mogłem zdobyć do tego poziomu, czyli już wam to pokazuję, jak to wygląda. To tak, kosztowności mam 91% prawie. Przejedziemy sobie wszystkie tak po kolei, zobaczymy, czy tak naprawdę wszystko zdobyłem. Chodzi mi o te podstawowe tutaj, tak? Nie o te epickie, no bo to wiadomo, gdzieś tam na tych wyższych levelach. Ale wydaje mi się, że tu już wszystko zdobyłem, nie wydając tak naprawdę żadnego grzyba, robiąc co 10 minut i to też wiadomo w jakimś tam obrębie czasowym, no bo też nie siedziałem cały czas przed komputerem. Więc da się, tylko po prostu trzeba mieć chęci, no i jakieś tam zaangażowanie, bo faktycznie ten klaser potrafi być nudny w jakimś tam dalszym etapie. Ciekawe właśnie, czy ja mam wszystkie tutaj, bo te kosztowności to mogłoby czegoś mi tutaj faktycznie brakować, bo tego jest naprawdę troszeczkę. Ale wydaje mi się, że te właśnie z tych podstawowych, nie tych epickich, to powinienem mieć wszystko. Ale jeszcze sobie przejrzę tak dokładnie. Więc da się, po prostu trzeba kartka, długopis i lecicie z tematem. No, czekajcie, bo to już chyba przeglądaliśmy, czy nie? Tak, to już przeglądaliśmy, także jak widzicie, tutaj mamy wszystko. Jeśli chodzi o Woja, no to chyba jestem w 100% pewien, że mam tutaj wszystko. Ale też Woj ma dosyć sporo tych broni. Ale wydaje mi się, że już wszystkie je zdobyłem, bo one są wszystkie gdzieś tam właśnie do chyba 80 levela do zdobycia, jeśli chodzi o te podstawowe. Więc wydaje mi się, że tutaj wszystko zdobyłem. Więc da się, naprawdę. Chociaż mówię, no wiadomo, że wydając 1000 czy ileś grzyba jesteście w stanie to o wiele szybciej tutaj zdobyć. Ale ja grałem co 10 minut, także nie wiem, serwer wyszedł chyba 28. No to w 10 dni zdobyłem klaser full. Przeważnie mi to zajmuje właśnie około 2 tygodni, więc tutaj nawet to troszeczkę szybciej pykło. Więc jest ok i z tego się naprawdę cieszę, bo wiem, że klaser ogólnie jest taką, no dużo ludzi go nie ma, tak? Nawet gdzieś tam na 300 poziomie nie mają całego, więc ja się cieszę, że już go mam i mam z tym powiedzmy spokój. Teraz tylko na bieżąco gdzieś tam te epiki będą zdobywane, myślę, że w arence, bo faktem przyznam się, że nie robiłem arenki w ogóle, tylko skupiałem się na tym klaserze. Także no sporo expa na pewno straciłem, nie robiąc tych 10 ataków. Nawet nie mam tak naprawdę zdobytego jeszcze osiągnięcia wygrać 10 walk na arenie. Ale teraz będę właśnie zdejmował broń i będę chciał jak najszybciej to zrobić, bo faktycznie na arence wokół mnie jest pełno poważnych zawodników, z którymi będzie ciężko wygrać. A raczej chciałbym, żeby to w miarę sensownie wbiło, więc wiecie o co chodzi. No ale teraz, kiedy już mam praktycznie te wszystkie itemy, dopiero gdzieś tam, kiedy ja będę miał wyższy level, no to będę szukał od 100, bo no, na tą chwilę nie jestem w stanie pokonać 100 level, czy gdzieś tam powiedzmy 105. No gdzieś fartem pewnie by wlazło, ale wolę mieć pewne, że tak powiem, zwycięstwa, więc dopiero wtedy będę szukał dalej tych epickich. A na tą chwilę po prostu skupimy się na arence trochę, bo w końcu by tak wypadało. Dobra, tu już wszystko mamy. I jeszcze zwiada sobie przejrzymy tak na szybko. No i teraz mam 95 level, więc teraz będę szukał klucza do kolejnych lochów. I myślę, że tak w przeciągu tygodnia liczę również na odblokowanie podziemi, nie? Grając tak, że tak powiem skromnie, robiąc tylko te 3 paski, nie wydając żadnego grzyba na lochy. Chociaż od 110 jest tam chyba w zbrojowni, można znaleźć szybciej klucz, więc tu też by mi wypadało. Zobaczymy, jak nie będę znajdował tego klucza, nie znajdę, nie wiem, przy pierwszych 3 paskach, no to będziemy oczywiście kombinować coś tam, nie? W tej zbrojowni. Ale damy sobie, że tak powiem, szansę, nie ma co tutaj rolować. No jak widzicie wszystko, także naprawdę ja jestem sam z siebie zadowolony, 77%, więc no jest ok. 95 level, tu jakieś walki mi się zapisały, więc wam pokażę. No już nie ma tyle walk co ostatnio, bo faktycznie te lochy już tak no nie wchodzą tak płynnie, ale też nie mogę narzekać, tak?
Na przykład Rosiczkę, z którą zawsze miałem problemy, padła za pierwszym razem, więc no, jeśli chodzi o magów, to nawet spoko sobie ten paladyn radzi, można by tak powiedzieć. A u was jak tam, jakie macie levele? Pochwalcie się, jak wam się gra na tym nowym serwerze. Bo faktycznie już sporo osób odeszło, jak sami widzieliście przed chwilą w sumie na PW. Kolejna osoba gdzieś tutaj skończyła. O proszę, koniec, także no, ludzie kończą powoli już, tak? Chociaż tak naprawdę minął lekko ponad tydzień serwera, więc no szybko, ale no takie są tutaj, że tak powiem, reguły gry. Niektórym ta gra naprawdę się szybko nudzi. Sam zresztą należałem do tych, gdzie niekiedy potrafiłem tydzień, dwa grać i kończyłem. Ale myślę, że teraz ta seria będzie długa, no bo faktem ta gra zajmuje sporo czasu. Jeśli ktoś ma naprawdę ograniczony ten czas, nie ma gdzieś tam dostępu do mobilnej wersji, bo ja nie ukrywam, że dużo też na komie robię, to po prostu no może mieć ciężko, tak? Więc to nie ma sensu, bo ja też raczej jestem takim graczem, w którym po prostu jeśli coś już robię to na maksa. Na przykład no nie wyobraziłbym sobie, żebym dzisiaj na przykład nie zrobił paska, jutro zrobił 3, a na przykład pojutrze na przykład żadnego, nie? Rozumiecie, o co chodzi? No to dla mnie to już nie ma po prostu sensu gry tak naprawdę, bo albo robimy coś na maksa, albo wcale. Ja jestem tego zdania, więc jak już się za coś biorę, no to już wolę naprawdę też, powiedzmy, skończyć, niż robić ten jeden pasek. Aczkolwiek to nie jest głupie, bo ja nie mówię, że ci, co robią jeden pasek, to jest, wiecie, jakiś złe czy coś takiego, nie? Że się nie opłaca, że nie ma co grać, jeśli robi się tylko jeden pasek. Tyle, że po prostu ja jestem taką osobą, że albo na maksa, albo wcale, więc jeśli miałbym już, nie miałbym na przykład tutaj 3 pasków robić, no to raczej bym skończył niż grać na jednym pasku, bo to troszeczkę tak na tym etapie przynajmniej gry, powiem szczerze, nie ma po prostu sensu. Bo teraz naprawdę dużo się dzieje w tym rankingu, wszyscy na razie te levele skakują, bo wiadomo 9 podstawowych lochów można w miarę szybko zamknąć, później już się tak powiedzmy jakieś tam małe trudności się pojawiają, dlatego później już, wiecie, jest taka spokojniejsza gra, już nie ma takiego, że dzisiaj jesteś, nie wiem, 60, a jutro 400, tak, bo nie zrobiłeś paska, czy coś takiego, wiecie, o co chodzi. Więc tak ta sytuacja wygląda z mojej strony. Też właśnie wczoraj Kowala odblokowałem, więc dzisiaj postaram się go całego tutaj wykarmić, jak to powiedzieć. No i zobaczcie, Rosiczka tutaj właśnie, co zawsze miałem z nią problem, pamiętam, gdzieś tam czy z Wiadem grałem, czy kim. A tutaj powiem wam, że w miarę właśnie sensownie za pierwszym razem wlazło, więc sam się dziwię, ale no właśnie, te kryty mi to wlazły. No w sumie trochę na farcie, no ale wlazło i zobaczcie, jeszcze fajny, w sumie poszedł od razu do zbrojowni, więc jest ok. Jeśli chodzi o pupile, no to dzisiaj 2 walki na razie wygrałem, no trzecia jak widzicie się raczej tutaj nie, poczekam sobie jeszcze z tą walką, chociaż nie, bo i tak ogień już nie wykarmię. A ogień jedyny jest, dobra, spróbujemy. Chociaż raczej to jest przegrana, ale czekajcie, bo on sobie tego... Nie, wygrana. No i świetnie, no i pasuje. To właśnie o to chodzi, że niektórzy tutaj źle karmią, już w ogóle plecak jest prawie pełen, więc troszeczkę słabo to wygląda. No ale już pewnie kolejne walki, bo widzicie, światło, woda, w ogóle tutaj nic nie leci. Więc tutaj będzie... No będzie słabo, raczej będą porażki, ale na razie mam 3 wygrane, więc jest ok. Ale jeśli chodzi o ranking pupili, to gdzieś tam, no 50 pozycja. To nie ma jeszcze takiej tragedii. Jeśli chodzi o twierdzę, mam 32, to też spadłem. Chociaż nie ukrywam, robię raczej cały czas ataki. No wiadomo, jak śpię, to nie robię tak, bo no aż tak się nie będę wczuwał w tą grę. Jeśli chodzi o ranking taki ogólny, no to 92 pozycja, ale zobaczcie, wokół mnie są prawie same setki, jedynie tutaj w dół, ale w górę to już są same setki, więc wchodząc na arenę, no i tak nie mogę, bo jeszcze tego lustra, no właśnie dzisiaj liczę na to, że jeszcze mi chyba 2 paski zostały, że mi tutaj wleci. Może nawet klucz jeszcze wleci, więc będzie spoko, nie? Wszystko na spokojnie, przy wszystkim na spokojnie, czekajmy jak to się wszystko rozwinie, ile osób jeszcze się tam pousuwa i w ogóle no ale przydałoby mi się, bo mógłbym na przykład gdzieś tam w pracy co godzinę sobie loszek klepnąć, to też jest jakaś tam, wiecie, szansa, żeby go po prostu pokonać, niż teraz, kiedy, wiecie, puszczę wartę jak idę do pracy i tyle, i nic się nie dzieje tak naprawdę, jedynie tutaj twierdzę, właśnie staram się na bieżąco robić, bo no surki to jest po prostu też tragedia, chociaż niby mam tutaj, no nie, no, ale tak zawsze jest, nie, że jak, nie wiem, czy system to jakoś wyszukuje, że jak już masz tutaj fulla, wszystko zapełnione, no to ci wyskakują nagle no dobra, no będę musiał sprzedać coś tutaj, nie?
Albo czekajcie, ja to w sumie sprzedaję, a ja może bym mógł wymienić. Może coś mam starego. Nie, tutaj są wszystkie lepsze, a tu? Tam się nie będziemy szczypać o 2. Dobra, to na razie to tak będzie wyglądało. Zapuścimy sobie misyjkę jakąś. Te misje też, jak tak po expie się wróci do tej rzeczywistości normalnych misji, no to faktycznie jest ciężko. Dobra, no właśnie, jeśli chodzi o tą twierdzę, no to zaraz będę miał tutaj naddyszkę i tak myślałem sobie puścić jeszcze kwaterę, chociaż nie wiadomo jak mi te klucze, jak mi się te lochy tam wszystkie ogarną, bo jeśli naprawdę w miarę sensownie szybko polecę z tymi lochami, może mi akurat będę miał farta, no to mógłbym nie zdążyć z budową tego, tak, z kwatery na dyszkę i żeby kopalnię na dyszkę, żeby od razu podziemia odblokować. Mógłbym z tym nie zdążyć, bo to mi zajmie 2 dni, a przez 2 dni no jestem w stanie trochę tych lożków zrobić. Ale chyba tak to ogarnę, że jeszcze tą kwaterę puszczę na dyszkę i później będziemy tutaj bazować, kopalnię na dyszkę podnosić, więc myślę, że to by było w miarę spoko rozwiązanie, bo będę potrzebował jeszcze wymiany dosyć klejnotów teraz, bo no broń już mogę mieć ze 180 na pewno średniej, więc to też będzie gdzieś tam do wymiany jak się trafi, więc te klejnoty wolałbym jednak tutaj mieć na bieżąco. Dobra kochani, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym. Do zobaczyska, hej, pa!